Jezu szanowny, witam Cię serdecznie z Indii. Ogromnego, różnorodnego, pełnego skrajności kraju, który przez najbliższy miesiąc mamy zamiar Wam dogłębnie pokazać. Każdy przejazd tym tuk-tukiem to są emocje, co? Uderzyli w nas! Widzisz? Zobaczymy największy bazar Azji z perspektywy roweru. India first time, brother? Yeah, first time. Jestem w szoku, tyle się tu dzieje. To jest takie hipnotyzujące. Ja nie mogę z tego kraju. Ja po prostu nie mogę. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo mięciutko te dywany, fajne zrobili. Jezu szanowny, o godzinie 5:30 czasu lokalnego witamy Was serdecznie z Nowego Delhi. Udało nam się dotrzeć do hotelu, ale powiem Wam, że typ już chciał od nas wziąć 10 razy tyle, ile powinien za taksówkę. Masakra. Nie sądzisz, że dość ciekawą sprawą jest to, że przyjechaliśmy tutaj z Taszkentu, z Uzbekistanu i mieszkamy w hotelu, który nazywa się Tashkent Palace? Przypadek? Chyba tak. Chyba tak. Taki malutki papierek nam dali, to nam na 2 razy starcza. Ja jestem w szoku. Taksówką przejechaliśmy. Mati schował pieniążki do torby, ale jak jechaliśmy, to nie mógł w taksówce ich znaleźć, żeby zapłacić gotówką. No i poszli z taksówkarzem, 15 minut was nie było. Szukali bankomatu tak, żeby rozmienić pieniążki. Ja siedziałam cały czas, ja się bałam. Ja nawet chciałam zamknąć drzwi ze środka, nie? Bo ludzie tak przychodzili, na mnie patrzyli, tak siedzieli, tak się gapili. Oni tak wszyscy coś biorą, oni tak miolą to w ręku. I potem to brali, tak stoją i zaczną potem gotować coś takiego. Oj, ja nie wiem. Generalnie jest tutaj totalny chaos, ale jeszcze się zagłębimy bardziej w ten rejon później, a teraz idziemy spać. Jak widoki? Mogą być. Idziemy na spacer po naszej dzielnicy, która się nazywa Paharganj. Raczej taka bardziej lokalna dzielnica, turystów tutaj jest niewielu, ale jest sympatycznie. Pierwsza styczność z indyjskim jedzeniem. Tak, pierwszy raz będę próbowała to. Para 5 minut temu mówiła, że tylko owoce będzie jeść. Bardzo miły naród. 2 sztuki tego chlebka. O, dziękuję bardzo. Thank you. Najbardziej nie chciałam, żeby rękoma tak wszystko dotykali, ale mnie wszystko dał rękoma, dobra. Dobre. Dobre. Ja nie mogę się napatrzeć na to, co się tutaj dzieje, nie? To jest takie hipnotyzujące w pewnym sensie. Nie? Tyle się po prostu dzieje, tyle ruchu. Jestem ciekaw, jak będziemy się czuli za kilka dni, czy nie będziemy jacyś przebodźcowani. No. Zawsze to chciałam, a to ładny będzie, wiesz, jak tatuaż to będzie. Ale 3 godziny nie mogą, tak 2-3 godziny nie mogą to zmywać teraz.
Boże, tak się przestraszyłam, bo jak nagrywałam go, on taki odruch zrobił, wiesz? Ja myślałam, wskoczy zaraz na mnie, naprawdę, aż mi serce zacznie bić. W tym domu on mieszka. Idzie sobie człowiek, idzie i tu nagle małpa chodzi po płocie. Kurde, ale boję się jej trochę, bo wygląda na niezadowoloną. Jest duża. Mamy zamiar kupić bilet na jeden z kolejnych dni do naszej kolejnej destynacji. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Oraz z tym kupowaniem biletów tutaj to jest coś ewidentnie nie tak. Na ten moment odpuszczamy sobie kupowanie biletu na pociąg, pomyślimy o tym, może w internecie nawet da się to zrobić, a my jak debile chodzimy po całym mieście. No ale to jest dla mnie trochę zagadkowe, że na dworcu kolejowym jest zamknięty ten punkt do kupna i on jest podobno zamknięty już na zawsze. Wielka tajemnica biletów kolejowych w Nowym Delhi. A tymczasem trafiliśmy do Małpiego Gaju. Spoko małpy. Weszliśmy w takie trochę bardziej lokalne klimaty. Ale cichutko, przyjemnie, nie? Aż tak odpocząć można od tego harmidu. Jedno z pierwszych spostrzeżeń odnośnie tego kraju to jest bardzo tanio. Dopóki ktoś się nie oszuka. Jeszcze by trochę mnie by przyjechał, wiesz? Kurde, jestem głodna, możemy gdzieś pójść coś zjeść? McDonald's może? To jest groch. To są moje smaki. Coś ciekawego się dzieje. Chyba jakiś ślub, nie? Chyba, no. Albo pogrzeb. Będzie ślub. Okazało się, że to ślub. Wesele. Tutaj fajnie, kurde, w jakiejś bocznej uliczce, nie? Na środku drogi, tu szybki przejeżdżają, motory przejeżdżają, oni się bawią. Przyjemnie bardzo. No. Kurde, bardzo ciekawy dzień, bardzo intensywny, ale już koniec wrażeń na dzisiaj. Idziemy spać. No, widzimy się jutro. Zaczynamy kolejny piękny dzień w Nowym Delhi. Are you a YouTuber? Yeah. India Gate. No, India. This one. India Gate 100. 100. No, 120. 100 rupee. 100, okay? Yeah. Jedziemy teraz do bramy Indii za 100 rupii. Jeżdżenie tym transportem tutaj po tych uliczkach to jest naprawdę takie bardzo ekstremalne wyzwanie, nie? Jak pewnie widzicie. Dotarliśmy do tak zwanej India Gate, chyba jedna z najpopularniejszych atrakcji w całym tym mieście.
Ta brama została zbudowana ku czci żołnierzy, którzy zmarli w I wojnie światowej i wojnie z tymi z Afganami. Monument wspominkowy. Znacznie mniejszy chaos tutaj już w tej strefie miasta niż... I wiecie, tak jest bardziej, tak jak to powiedzieć, tak zielono, nawet powietrze jest tutaj inne trochę, czujesz, tu tak chłodem bardziej wieje, takim wieje zielenią taką. Dużo lokalnych robią sobie jakieś takie... Takie śmieszne zdjęcia jakieś robią, zdjęcia. nie? Tak dziwne stają, tak niby ją łapią, tak... To jest taka piosenka indyjska, z filmu to jest. Zita i Gita się nazywa. La 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 la. Bardzo przyjemna, piknikowa atmosferka tutaj jest. Ludzie przychodzą sobie z kocykami, coś jedzą, piją, fajnie. Ludzie tutaj nawet w tych takich najbardziej tłocznych miejscach nie są generalnie namolni. Wiadomo, zdarza się ktoś, kto może przez 10-15 metrów iść za nami, próbować nam coś sprzedać, ale raczej bardzo rzadko, nie wiem, 2-3 razy może się coś takiego zdarzyło. Na pewno czujemy się obserwowani w tych takich miejscach, gdzie jest dużo lokalnych, ale nie jest to jakoś męczące, przynajmniej już teraz, już się przyzwyczailiśmy w miarę. Dobra, gdzie jest Fara? O kurde, Fara chyba dostała Deli Belly i poszła w krzaki jakieś. Kurde, bez kitu, nie wiem gdzie jest Fara. Dobra, idę poszukać. Ktoś pozwala mi nagrywać? Czemu ty mnie nagrywasz? Poproszę 100 rupii za moje nagranie. Chodź selfie razem zrobimy, kochanie. Ja się złoszczę. Wiecie, co jest bardzo śmieszne dla mnie? Jak wyjeżdżaliśmy, moja rodzina się martwiła o mnie, a już co ja tak zauważyłam, że bardziej trzeba było martwić się o Matego. Bo do niego mówią wszyscy tak chłopaki mówią do niego, nie hej, albo siedzieliśmy teraz, zagadali do niego, selfie na tym zrobili, potem powiedział do niego tak głową robiąc, że you're beautiful. Przyjechałem z dziewczyną, wrócę z chłopakiem. Kupiliśmy sobie sok z limonki, ale w międzyczasie się okazało, że pan jakąś 1/4 szklanki nalał wody, a jedna z głównych zasad podróżowania po tym kraju jest taka, żeby nie pić nic z lodem, ani nic z wodą taką nieprzygotowaną, a ja już wypiłem taki solidny łyk. Tak? Ja bardzo mało wypiłam. Więc możliwe, że Deli Belly mnie dzisiaj czeka. Deli Belly to też jest taka tutejsza choroba rozstrój żołądka. Trzymajcie kciuki, żeby nam nic nie było. Dla Hindusów jest 40 rupii, dla turystów 600 rupii. Będę mogła jako children do 14 lat wejść tam? Widzowie, mamy dzisiaj trochę pecha, muszę wam powiedzieć. Byliśmy właśnie w... Jednej z najpiękniejszych świątyń. Tak, na pewno najpiękniejszej, jakie kiedykolwiek byliśmy. W niesamowitym miejscu. Może Mirek wam gdzieś tutaj wrzuci zdjęcia z internetu, ale nie mogliśmy tam nagrywać. Wszystko musi w zasadzie oddać, mogliśmy tylko zachować paszporty i pieniądze. Bardzo fajne miejsce, naprawdę. Takie Piękny jest. czuć taką indyjski klimat mocno. Kontrola tutaj bardzo restrykcyjna, nie? Tak. Nawet mieliśmy przez chwilę myśl, żeby może przemycić jakąś kamerę albo telefon, ale dobrze, że to nie zrobiliśmy. No, Nie no, bo dalej żartuję, nie można takich rzeczy robić, nie? Trzeba szanować zasady, ale szkoda, nie? Szkoda. India, first time, brother? Yeah, first time. Second day. Second day. Yeah.
Nie, naprawdę, jak przyjedziecie do Delhi, to zdecydowanie polecamy Wam zamieszkać na tej dzielnicy. Nazywa się Phra Banch, to jest serce Delhi, według mnie. Tyle się dzieje rano i wieczorem. No wiadomo, jak nie jesteście przyzwyczajeni do tego typu warunków albo nie możecie jej znieść, ciężko będzie, ale jak lubicie, jak się dużo dzieje, to na pewno jest to miejsce dla Was. My nie zawsze lubimy, jak się dzieje i nie zawsze nam się to podoba, ale generalnie to byśmy nie zmienili tego lokum na inne. No tak, przez to, że dzielnica jest taka fajna, prawda? Kotek mi namówił. To jest bambuk jakby? Trzcina cukrowa. Trzcina cukrowa, no i będziemy z tego pili sok. Ja jestem ciekawa bardzo, jak to smakuje, bo ty powiedziałeś, że to jest dobre, nie? Dużo Wszyscy octu. mówią, że to jest dobre. Wszyscy, co tu przyjeżdżają. No zaraz zobaczymy, czy tak będzie dobre. Dobry, piję teraz ten soczek. Wiecie, naprawdę jest dobry. Ja już próbowałam przed tym. Jakby taki mleko, wiesz? Ale taki trochę słodki. Słodkie mleko, tak naprawdę, jak dla mnie. Mi smakuje, jest dobry. Ja cały czas powtarzam i będę powtarzał chyba do końca tej podróży, że tutaj się tyle dzieje, że to po prostu łeb pęka, nie? Naprawdę ilość bodźców jest niesłychana. Totalnie inny świat. Dotarliśmy do Ugrasen Kibaoli. Jest to studnia schodkowa z XIV wieku i mogę Ci powiedzieć ciekawostkę na jej temat. No słucham. To miejsce jest podobno nawiedzone. Wiesz, siedziałam na górze, nie? I teraz przyszłam tutaj i im bardziej schodzę na dół, to tym bardziej śmierdzi. Przyszliśmy do tej czerwonej wieży. Czerwony fort. Ja już mam jedną ciekawostkę na temat tego miejsca. Jaką? Ono jest czerwone. Ja też czujesz takie zmęczenie od tego hałasu? Mi głowa od tego hałasu chyba zaczęła Nie. boleć. Dobra, kupiliśmy kurczę bilety. Dla nas są droższe, po 600 rupii. To jest ile? 30 zł? A oni mają Po 2 zł. 2 zł. To jest Mati przybitka na maksa. Trzeba przyznać, że ludziów tutaj jest jak mrówków. Chyba pół Delhi tu przyjechało. Każdego roku wiele milionów turystów tutaj przyjeżdża. Wyobraź to sobie? No od wielu, od ilu wzwyż? Od 2 wzwyż. Zawsze jakiś fake news czytasz. To samo jest fake news jeden. Jesteśmy teraz na tej czerwonej twierdzy, która została zbudowana w XIV wieku przez Shah Jahana. A Shah Jahan to jest przodek Amira Timura, a Amir Timur to jest dawny władca Uzbekistanu i okolic Uzbekistanu. Azji Ogólnie Środkowej. człowiek ważny dla Twojego kraju i Twojej kultury. Tak, on jest bardzo ważny dla mojej kultury. Ten czerwony fort od początku funkcję spełniał taką, że był pałacem dla Shah Jahana. Shah Jahan przyniósł swoją stolicę do Delhi, dlatego zbudował ten pałac. Teraz on akurat już nie pełni w ogóle taką funkcję, jest w ogóle taka, nie Bazarem. wiem, bazarem jest w środku, tak. Nie oczekiwałam tego, że taki będą tam rynek taki bazarowy w środku. No ja w ogóle też nie oczekiwałam aż takiego tłumu ludzi, szczerze. Para generalnie już z 5 minut stoi tam za mną i robi sobie zdjęcia. Może zostanie gwiazdą Bollywood, może dostanie jakiś angaż. Już
Brzmi jak ciekawa opcja na karierę. Mem? Pictures? Okej, z każdym zrobiłam zdjęcie. W końcu się odważyli. Odważyli się w końcu, oni chyba się z siebie się wstydzili, bo ty odszedłeś, to przyszli do mnie. Ogólnie to ten fort ma też jakieś znaczenie symboliczne, jeśli chodzi o kwestie niepodległościowe dla Indusów. I na pewno on będzie się kojarzył ze zwrotem One Picture Please. Bo na każdym kroku robię na zdjęcie. A niech sobie robią. Dotarliśmy na bazar Chandni Chowk. Jest to chyba największy bazar generalnie w całej Azji. No i dzieje się tu sporo. Tak, on się ciągnie się przez ten 4 km. O kurde. Jest potężny, nie? Gwarny, jest tutaj wszystko, dosłownie wszystko. Dobra, mieliśmy już nie jeździć rikszą, ale jednak się zdecydowaliśmy. Mieliśmy nie jeździć dlatego, że trochę nam nie pasuje to, że oni się tak męczą na tych rowerach. No jednak jest tutaj taki chaos, nie czujemy się do końca pewnie. No jak już mamy wam pokazać, to wolimy w jakikolwiek sposób, nawet taki niż wcale. Zobaczymy największy bazar Azji z perspektywy roweru, z perspektywy rikszy. O ile się nie rozwalimy. się nie rozwalimy, tak. चलो भैया चलो W tej jednej uliczce mamy świątynię Sikhów, mamy meczet, mamy kościół katolicki, mamy świątynie hinduistyczne. Wszystko się tu miesza, wszystkie narodowości, wszystkie wyznania. Po prostu jeden wielki, chaotyczny miks. Niesamowite, nie? A, on jest słonny. To jest lepszy. Weszliśmy na teren meczetu. Taka oaza spokoju tutaj, nie? W ogóle. I co jest ciekawe, że... Sorry, że przerywam ci to, że ja mogłam wejść tutaj w ogóle. Kobiety tu wchodzą, no. A ogólnie do meczetów to nie jest oczywiste, że kobiety mogą wchodzić. Nie, w ogóle od razu, tym bardziej, że nie mam chusty, mam ręce otwarte. Nie mogę ogólnie. U nas by było, wiesz, nawet w Turcji przecież, jeżeli to nie jest jakiś turystyczny, wszyscy gdzie puszczają, to też mnie do meczetu nie puszczali. U nas też w Uzbekistanie. Tutaj tylko poproszono nas, żebyśmy zdjęli budki No. i mogliśmy wejść sobie. Normalnie w laczkach chodzimy, ale na taką okoliczność skarpetę zabieramy do plecaka. No. Dobra, wracamy do chaosu. Ale masakra, co się dzieje, naprawdę, wiesz? Nie do opisania, nie? Jestem w szoku, tyle się tu dzieje. Ja nie wiem, czy mam się rozglądać, czy mam coś nagrywać. W każdym kroku, wiesz, te tuk-tuki, te rowery, to wszystko. Uderzyli w nas! Po co tak trąbić? Masz miejsce przecież. O nie, oślepiłeś mnie. Ja nie mogę z tego kraju, wiesz? Ja po prostu nie mogę. Udało się bezpiecznie i zdrowo dotrzeć do naszej już dzielnicy. Powiem szczerze, że teraz jak się nad tym zastanawiam, że na początku jak tutaj przyjechaliśmy, to byliśmy autentycznie przerażeni właśnie tym miejscem, ale teraz nie, teraz czuję się tu jak w domu. Ja też, to teraz dzielnica taka kochana jest. Ale nie, niesamowite miejsce. Po prostu no, trudno opisać słowami. Nie? Trzeba przyjechać i poczuć to.